Co mają wspólnego Katowice oraz stolica Egiptu Kair? Te dwa miasta łączą kolorowe myszy. Nie chodzi jednak o żywe zwierzęta, ale o graffiti, jakie pojawiło się kilka lat temu w jednej z dzielnic Kairu za sprawą polskiego artysty i polskich dyplomatów. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Dzień dobry. Mam dzisiaj dla Was jeden z moich ulubionych odcinków podcastu Świat. Kilka lat temu jeden z polskich dyplomatów pracujących w Kairze wpadł na pomysł, by sprowadzić tam polskiego artystę ze Śląska, Franka Myszę. Jego graffiti miało pokolorować życie młodym Egipcjanom. Zapraszam Was w podróż do Kairu i do Katowic. Oto historia, którą po raz pierwszy opowiedziałem Wam w 2018 roku. Historia, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Miasto tysiąca minaretów, matka świata. Największe miasto nie tylko w Egipcie, ale i w całej Afryce. Kair. Mieszka w nim 20 milionów osób, a każdego dnia przybywa kolejnych 1000. Jedną z 14 kairskich dzielnic jest Miasto Umarłych. Osobliwe miejsce wypełnione cmentarzami, obok których systematycznie przybywa nowych domów. Wielu Egipcjan omija to miejsce, choć jest to dzielnica zupełnie niezwykła. Moim przewodnikiem jest Stanisław Guliński, arabista i dyplomata, który do niedawna w polskiej ambasadzie w Kairze zajmował się kulturą. Miejsce jest wyjątkowe, bo jest właściwie żyjącym zabytkiem. Mauzolea, meczety, które tutaj się znajdują, są zabytkami pierwszej klasy, atrakcjami pierwszej klasy. Jednocześnie żyją tu ludzie. To już wielokrotnie było mówione, ale zawsze można powtarzać, to nie jest żadna anomalia. Tu ludzie żyli od zawsze. Tu od zawsze żyli z rodzinami strażnicy grobów, którzy byli tu umieszczeni, gdy tylko te groby budowano. Mamelucy tutaj budowali swoje pałace, mieszkano tutaj w pałacach pośród grobów. I tak jest do dziś. Oprócz tego pomiędzy grobami na pustych czy pozostawionych po jakichś zdewastowanych grobach wyrosły też regularne domy. Są szkoły, poczty, podciągnięty jest prąd, woda, gaz. To jest normalna dzielnica Kairu. Co więcej, kiedy to był cmentarz średniowieczny, to była granica miasta, granica pustyni. Nawet mówiono, no to Sahra al-Mamalik, Sahara czy tam pustynia Mameluków. Teraz to jest, jak popatrzeć na mapę Kairu, środek metropolii. Z miejsca, skąd by się chciało uciekać, teraz komunikacyjnie przynajmniej jest to dość atrakcyjne miejsce zamieszkania. Nie ma tutaj życia nocnego, jakichś rozświetlonych witryn i tak dalej, ale zupełnie normalna dzielnica, prawie normalna dzielnica mieszkalna. A dlaczego akurat myszy? I dlaczego Franek Mysza? Bo Franek zawsze malował myszy, a dlatego Franek Mysza, ja jestem z Katowic, on jest też ze Śląska i ja w pewien sposób ostatnie kilkanaście lat dorosłem w Katowicach z jego rysunkami. Usłyszałem o pomyśle na graffiti. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, Franek Mysza, bo on nie maluje rzeczy kontrowersyjnych, obyczajowo, politycznie. Myszy, koty. Poza tym też muszę wspomnieć, bo zawsze o tym rzadziej wspominamy i szkoda. Franek dokooptował sobie jeszcze jednego artystę, Artura Chałupkę Irona, również ze Śląska. I tak naprawdę malowali tutaj razem. Te malunki są po połowie Franka i Irona. Ja jestem po prostu zwykłym twórcą sztuk wizualnych, ulicznych. Ciężko nazywać się artystą samemu sobie. Po prostu tworzę to, co lubię. Nazywane fachowo jest to street logo, czyli mysz, którą wymyśliłem w 2005 roku i tam, gdzie się znajdę, tam ją maluję i to jest moja pasja i hobby. Wybrałem taki znak, ponieważ mój przyjaciel, co prawda były przyjaciel, ale zawsze przeszłość taka była, nie możemy jej zmieniać, miał postać, która przedstawiała kota. No i on je malował od 2003 roku, ja dopiero 2 lata później wpadłem na pomysł, że będziemy rywalizować na ulicach, coś na zasadzie Toma i Jerry'ego. On malował koty, chciał być w jakichś fajnych miejscach, ja malowałem myszy, żeby go dogonić. No i w końcu gdzieś tak po tylu latach, chyba 12 już jak minęło, no to
okazało się, że już kota nie ma, a mysz szaleje na mieście. Jak to mówiłeś, że zwiedzasz świat zostawiając taki swój znak rozpoznawczy, tak? Tak jest. Każda moja podróż, głównie podróżowałem po Europie, ponieważ miałem opory przed lataniem. Dalej mam, ale z nimi walczę. Polega na tym, że oprócz standardowych rzeczy, czyli nie wiem, śpiwór, namiot, zabierałem farby. I te farby po aucie się turlały od Barcelony po jakieś inne stolice europejskie i zawsze mi tam pomagały przetrwać te gorsze dni, gdzie inni ludzie sobie zwiedzali muzea, no to też jest ciekawe, ale później w czasie wolnym, jak już było odbębnione standardowe zwiedzanie miasta, ja brałem farby i malowałem przeróżne miejsca, przeróżne dzielnice, czasem te mniej ciekawe i dzięki nimi poznawałem miasto drugiej strony, nie tylko tej stricte turystycznej. I jesteś artystą, plastykiem z wykształcenia, czy to jest taki talent, który się samorodnie zrodził? Nie, absolutnie. Ja jestem z wykształcenia filozofem, także to daleka droga do artysty, ale chociaż może nie aż tak daleka, ale na pewno się mniej maluje i tworzy. Sam maluję, malowałem zawsze z tyłu w zeszycie, gdy tam inne dzieci notowały to, co pani mówiła w szkole, to ja bardziej rysowałem to, co pani mówiła. Zaczęło się od jakichś niewinnych wypadów do Londynu kupę lat temu, gdzie poznałem ludzi, którzy zajmowali się graffiti i tam dzięki nim mogłem zobaczyć, jak to funkcjonuje, jacy ludzie są przyjaźni. No to tak chyba bywa w wielu środowiskach, jak się spotka bratnie dusze, to pomaga sobie. No i można z zupełnie innej strony poznać miasto. Niekoniecznie zawsze bezpieczny sposób, bo to jest schodzenie po torach czy jakichś gorszych dzielnicach, ale jak się ma odpowiedniego przewodnika, każde miasto stoi otworem. No i to była taka rzecz, która mnie wciągnęła bardzo. Podróżowanie, malowanie się ciągle łączyły, ale zawsze malowanie było pierwsze i w sumie dalej jest. Jak przyjechałem do Kairu, to pierwsze co, to był ten szok kulturowy, który od razu dał się poznać już na samym lotnisku. Co prawda już byłem w Maroko i w południowej Hiszpanii, to świat arabski delikatnie miałem opanowany, ale nie aż tak, żeby coś o nim wiedzieć. Tutaj w Kairze byliśmy niecałe 2 tygodnie, gdzie no, było to dużym zaskoczeniem w tym sensie, że na pewno jest inna kultura. Teraz jest duża nagonka na to, że jest islam, który jest zły dla chrześcijan i trzeba się ich bać i uciekać, a tam się okazało zupełnie inaczej, że ludzie, którzy mają otwartą głowę, nie boją się niczego, to chodząc po najgorszych dzielnicach mogą czuć się bezpiecznie. Ile w sumie jest myszy i ile kotów w Kairze? Około 10 takich prac zrobiliśmy. Myszy na pewno jest trochę więcej niż kotów, bo koty były robione już pod myszy przez Artura, żeby nawiązać do kultury egipskiej, żeby to pasowało do kontekstu, bo sama mysz mogłaby zostać skojarzona różnie, a z tym kotem, który jest ubóstwiany, już to lepiej współgrało. Tak około 10 prac takich większych powstało. Te myszy mają sporo rzeczy egipskich w sobie. Jest mysz faraon, jest mysz... Wzorowana na bogini Bastet, tam jest mysz, którą ściga mumia. W tej dzielnicy nie mieszkają obcokrajowcy. Ten widok obcokrajowca to jest zawsze widok gościa tutaj, dla tych, którzy tutaj mieszkają. Tak, i zawsze się zbierała grupka, która pytała, co tam będzie i patrzyła i na bieżąco wyrażała aprobatę lub zastanowienie, bo takich otwartych negacji nie widziałem. Chyba nie było ludzi, którzy by się negatywnie o tym wyrażali. To na przykład na motywach japońskich zdaje się wykonał Niemiec. Równolegle z nimi to robił. Niemiecki rzeźbiarz. To takie stojące na 2... Tak. Co to jest? To są bloki marmuru chyba. Tutaj to malowała bodajże jakaś Szwajcarka, to i tamto, to po środku to z kolei Węgierka. Polskie graffiti było też elementem działań, które prowadzi firma Archinos Agnieszki Dobrowolskiej. To są różne działania od wielu lat przywożące tutaj artystów z zachodu, ale też z Egiptu. Oni zwykle razem mają różne przedsięwzięcia, rzeźby, performance, teatr kukiełek, tancerze, przeróżne rzeczy. Z jednej strony jest to oswajanie tych ludzi tutaj z bardzo różnymi aspektami sztuki, ale też, żeby nie było, to nie są dla nich wyłącznie zachodnie, zagraniczne dziwadła. Również na przykład Agnieszka Dobrowolska nakłoniła miejscowego szejka, żeby nauczył hymnów religijnych dzieci, co nie jest takie typowe tutaj, i dziewczynki i chłopcy śpiewali te muzułmańskie hymny religijne razem. My jako Archinos, czyli jakby firma konsultacyjna, architektoniczna i konserwatorska, mieliśmy tam pierwszy projekt, który zaczęliśmy w 2012 roku z funduszami z Unii Europejskiej. I myśmy zaproponowali konserwację jednego z budynków tego kompleksu Sułtana Kajtbeja, przy którym pracujemy, łącznie z
adaptowaniem tego, żeby ten budynek był użyteczny dla lokalnej społeczności. No i potem udało nam się dostać kolejne pieniądze na kolejny budynek, który jest częścią pałacu, który w tej chwili jest w ruinie. I w ramach tego projektu żeśmy organizowali warsztaty dla dzieci, dla kobiet, dla ludzi, dla rzemieślników, ale również sprowadzaliśmy rozmaitych artystów w imię szerzenia i dywersyfikowania, to jest bardzo europejskie słowo, dostępu do sztuk rozmaitych dla ludzi, którzy inaczej nie mają specjalnego dostępu do sztuki. Słuchacie archiwalnego odcinka podcastu Świat z 2018 roku. To historia polskich myszy, czyli graffiti, które trafiło do Kairu za sprawą autora, Franka Myszy, oraz polskich dyplomatów. Trafiło wprost ze Śląska, z Katowic. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Jeszcze kilkanaście lat temu śląskie miasta były synonimem zanieczyszczonego powietrza i wszechobecnych kopalń. Śląsk jednak bardzo się zmienił, a same Katowice są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Zmienia się, choć nieco wolniej, także Kair, który również postrzegany był jako brudny, betonowy i duszący się od spalin. Pierwsze, co mnie uderzyło, to słuchaj, mówię do Artura, gdyby przenieść temperaturę z Kairu na Śląsk, to w niektórych dzielnicach jest bardzo podobnie. Z cyklu biegające dzieci dookoła, cieszące się na widok obcego, który wchodzi w te miejsca, gdzie nie ma turystów i łapiące nawet za rękę i pytające się, o co chodzi. Gdy już wyciągnęliśmy puszki i zaczęliśmy malować, to było dosłownie kopiuj wklej, jakbyśmy byli na Lipinach czy na jakichś dzielnicach mniej atrakcyjnych, ale nie tylko na Śląsku, czy to w Krakowie, czy gdzieś indziej. I to właśnie mogłem zaobserwować, że świat jest taki sam, tylko troszeczkę te różnice pogodowe, kulturowe są inne, ale ludzie tak naprawdę są bardzo podobni. Czy to jest Rumunia, czy to jest Kair, czy to jest Polska. Szczególnie dzieci są najbardziej szczere w tych swoich wypowiedziach. Wokół nas się gromadziły wręcz tłumy. Tak? Niekiedy było po 20-30 osób wokół nas, taki zwany wianuszek się robił. Jak można to zaobserwować, nie wiem, w Paryżu, jak jest jakiś grajek uliczny, robi jakieś sztuczki, no to tak samo ludzie się wokół niego kłębią i tak było z malowaniem. Sporo uwagi przykuwaliśmy, bo szczególnie w takich miejscach, gdzie jest dosyć dużo biedy, no nie ma takiej atrakcji i jak już to przyjdzie fotograf, czy zrobi 2 zdjęcia i pójdzie, a jak ktoś zostaje na parę dni, no to jest naprawdę fenomenem i jest rozchwytywany. To jest dzielnica założona pod koniec XIV wieku jako miasto umarłych, czyli cmentarz. Natomiast ono nigdy nie miało być tylko dla umarłych. Tam od początku istnienia były rozmaite kompleksy religijne, rezydencjalne, gdzie ludzie mieszkali. One były obsługiwane przez młyny, kuchnie, cały układ kanalizacyjny już w XV wieku. Także to jest miasto umarłych, ale ono było zawsze dla żywych również. A teraz w XX wieku i w XXI wieku jest taka presja populacji, że po prostu miasto puchnie. Coraz więcej ludzi zaczęło budować nowe domy i to naprawdę ruszyło niezmiernie szybko w 2011 po tak zwanej rewolucji. Jacy tam są ludzie różni. To są ludzie z całego Egiptu. To tak naprawdę w pewnym sensie są imigranci, dlatego że normalnie w starym miejscu, w jakiejś wiosce w Górnym Egipcie, czy nawet w Kairze, ludzie od pokoleń się znają i żenią i wychodzą za mąż za siebie. Natomiast ci ludzie są z całego Egiptu. Są ludzie z Ismailii, są ludzie z południa, są ludzie z delty, są rzemieślnicy, ale również są ludzie normalnie wykształceni po uniwersytetach. Dzieci chodzą do szkoły, aczkolwiek nie jest łatwo. Są kłopoty z pracą, dlatego że tam nie ma pracy, czyli oni muszą jeździć gdzieś, żeby znaleźć pracę. Także jest to totalna mieszanka. Aczkolwiek w większości są to muzułmanie, mimo że też nie wyłącznie. To nie jest sztuka bardzo wysoka, ona nie jest banalna, nie jest trywialna oczywiście, ale to jest taka sztuka, żeby ci ludzie często prości, żeby ta sztuka była dla nich zrozumiała. Tak, a przede wszystkim to jest sztuka współczesna. To są ludzie, którzy przyjeżdżają tam. Ich celem jest wykonanie jakiegoś dzieła sztuki, ale również interakcja z lokalnymi ludźmi. Każdy z artystów był proszony, żeby miał warsztat później z dziećmi, czy tam ludźmi z okolicy. I to działa. Dzieci, których jest tam bardzo dużo.
naprawdę mają nieprawdopodobną szansę, jakby bycie ze sztuką na ty, dlatego że jak ci artyści przyjeżdżają, dzieci uważają, że oni są dziwni, oni produkują bardzo dziwne rzeczy, ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe. Dam przykład. Mieliśmy hiszpańską artystkę, która zrobiła instalację i ta instalacja polegała na tym, że ona zrobiła rozmaite kształty, trochę z gazet, trochę z waty, gwiazdy zrobiła z gwoździ i potem ona jakby stała w tym i występowała. No i dzieci były zafascynowane, naprawdę. One po prostu stały i nie wiedziały, co robić, czy się śmiać, czy podziwiać. No i nie ma tak dużo dzieci na świecie, które pójdą spać wieczorem po takim występie zobaczonym na żywo. Jeśli chodzi o młodych, którzy nas obserwowali, to tak po cichu mam nadzieję, że jak jeden z tej setki złapie kiedyś za puszki lub farby i będzie malował, to będzie już duży sukces. A wiem, jak na mnie to działało, jak do nas przyjechali Szwedzi w 1991 roku i zostawili graffiti na wiadukcie pod Rialtem w centrum Katowic, to przez parę ładnych lat chodziłem, zastanawiałem się, jak to jest zrobione. Jeszcze nie myśląc, że będę graficiarzem, bo byłem małym chłopcem. Po paru latach jednak wydaje mi się, że to miało jakiś wpływ i tak samo na kulturę całą w Katowicach i to była jedna ściana. W Kairze było to może mniej spektakularne, bo to były mniejsze prace w różnych miejscach, ale faktycznie jest szansa, jak na mnie tak zadziałało to 20 lat temu ponad, tak jest szansa, że w Kairze również może ktoś złapie za te puszki. Przede wszystkim chodziło o to, żeby uprzyjemnić tutaj ludziom życie, żeby trochę wesołości wprowadzić w tę nie najweselszą okolicę. Same moje myszy to mają bardzo proste przesłanie i czy to są myszy w Katowicach, czy myszy w Kairze, czy w Maroku, to po prostu chodzi o to, żeby nadać miejscu barwy i uśmiechu optymistą. Sam jestem optymistą, śmieję się cały czas, może nie na pogrzebach, ale śmieję się jak tylko mogę i to jest moja misja i misja mojej pracy jest taka, że w tych najbardziej obskurnych miejscach, często obleganych przez dzieciaki, bo to są często place zabaw dla dzieci, które nawet nie mają, tak jak u nas, huśtawek, tylko bawią się workiem na śmieci, dać trochę tej radości i tego koloru, przede wszystkim koloru i radości i to jest to główne przesłanie, a nie to, czy to jest mysz faraon, czy mysz eskimos, to zależy od wyobraźni, ale przekaz jest prosty, radość i optymizm. To był archiwalny odcinek podcastu Świat z lipca 2018 roku. Szukajcie nas co środę na aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. Przypominam też, że w każdą niedzielę wieczorem właśnie na YouTube ląduje nowy film z wakacyjnego cyklu podróżniczego Bucket List. Subskrybujcie kanał na YouTube i włączcie sobie powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam do Was za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.